Cześć, dzisiaj pogadamy sobie o tym, co nowego pojawi się w najbliższym czasie w Star Citizen, bazując na najnowszych informacjach deklarowanych przez twórców oraz przeciekach bez mojej osobistej opinii, więc jeżeli temat Star Citizen Cię interesuje, to zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Chciałbym jeszcze przypomnieć, że Alpha 4.2 z Stormbreakerem jest już dostępna na Public Test Universe, gdzie nowa zawartość jest intensywnie testowana przed publiczną premierą. Oprócz bieżących poprawek, deweloperzy skupili się na rozwoju AI, statków, narracji oraz technologii sieciowych. Zespół AI Content kontynuował wprowadzanie funkcji takich jak połączenie komunikacyjne COM, Calls i treści News Flash w strefach lądowania, mających na celu dostarczać graczom bieżących informacji o wydarzeniach w uniwersum. Trwają prace nad harmonogramem tych treści i rozbudową kanałów. Zespół wspierał także misje integrujące nowe dialogi, w tym dla postaci Vikelo, nową szerszą skalę we współpracy z zespołem Combat AI. Opracowywano nowe specjalne linie alertów dla NPC postaci niezależnych sterowanych przez komputer bojowych, a także znormalizowano listę wyzwalaczy zachowań w grze, aby uniknąć nieporozumień podczas budowania misji i zachowań AI. Zespół AI Feature skupił się na usprawnieniu walki z udziałem ludzi. Poprawili zarządzanie animacją, sposobu użycia osłon, początkową reakcję, taktyki ataku i obrony, prowadzenie śledztwa, użycie granatów oraz zachowanie medyczne. Naprawili liczne błędy takie jak zbieranie amunicji przez postaci niezależne w momencie, w którym wrogowie są zbyt blisko. Doskonalono wybór i użycie osłon podczas strzelania, a także przebieg śledztwa w różnych warunkach i na różnych poziomach świadomości postaci niezależnych. Dodano logikę zapobiegającą wyzwalaniu mniej ważnych dialogów podczas sekwencji track view, narzędzia do tworzenia sekwencji filmowych w grze oraz mechanizm pokazywania części ciała, najpierw tułów, potem głowa. NPC mają teraz animowane reakcje, gdy ich osłony zostaną uszkodzone, a zachowanie medyków poprawiono. Wprowadzono także nowe narzędzia do wykrywania błędów w czasie reakcji NPC na dźwięk i obrazy, a także system zapobiegania konfliktom w ich zachowaniach. Zespół Game Intelligence Development rozpoczął pracę nad prototypowaniem interfejsów użytkownika dla Mission System wersji 2.0, czyli systemu zarządzania misjami. Skupili się na tym, jak będzie wyglądać górny pasek misji oraz na wizualnym przedstawieniu wszystkich jej części. Zespół naprawił również błędy i rozpoczął funkcję dla Starscript, narzędzia do tworzenia i edycji misji. Zespół AI Tech kontynuował ulepszenie połączeń nawigacyjnych z zewnętrznymi strefami, aktualizując linki wykorzystujące Motion Warp, np. wskakiwanie i zeskakiwanie, do bardziej uniwersalnego zastosowania przez różne kategorie stworzeń. Ukończono pierwszy etap ulepszeń nawigacji 3D z wokselizacją obszarów niestandardowych i ich wykorzystaniem do unikania kolizji podczas lotu statków AI. Zakończono pracę nad serializacją zmiennych Subsumption systemu zachowań AI, mechanizm synchronizacji sieci i zapisu oraz odczytu, animacja, grafika, nowe postacie i pojazdy. Zespół od animacji nagrywał i przetwarzał animacje twarzy dla nadchodzących postaci i zleceniodawców misji, w tym Vikelo, a także tworzył nowe pakiety głosowe dla ogólnych NPC. Wspierał treści News Flash, rozwijano również animacje dla nadchodzących stworzeń. Charakter Art pracował nad nowymi stworzeniami, a także nowymi ciężkimi oraz lekkimi pancerzami oraz nagrodami za rozgrywkę. Zespół Concept Art przygotował projekty, które mają być zatwierdzone w przyszłości, a teraz badają pomysły na przyszłe nagrody w grze. Vehicle Concept. Zespół był niezwykle zajęty wspieraniem nowych wydań, postępami w pracach nad nadchodzącymi pojazdami, inicjowaniem nowych projektów na przyszły rok. W Europie 4 niezapowiedziane statki przeszły w kolejny etap produkcji. Anvil Paladin przeszedł przez fazę Greybox. Etap, w którym tworzony jest zarys statku, jego kształt i proporcje bez szczegółowych tekstur i detali. Consolidated Outland Pioneer kontynuował swoją długą fazę Whitebox. Pracę nad Ironcladem wznowiono po krótkiej przerwie. Zespół w Ameryce Północnej zakończył pracę nad nadchodzącym wariantem Guardian MX, który mogliśmy podziwiać na ostatnim Invictus, a inne niezapowiedziane pojazdy przeszły przez przegląd Whitebox. Natomiast nad RSI Polaris wciąż trwają prace nad Greybox, podobnie jak nad statkami RSI Apollo Medivac i Triage, które również przeszły przegląd Greybox. Kluczowe mechaniki rozgrywki od walki po nawigację. Zespół Core Gameplay kontynuował ulepszenia broni w celu ulepszenia
ulepszenia doznań z rozgrywki pierwszoosobowej. Trwają prace nad hakowaniem z naciskiem na czytelność interfejsu i przejrzystość działań, aby gracze mogli łatwo zrozumieć dostępne opcje. Zakończono pracę nad nowym wariantem Argo Atlas IKTI i wariantem Geo IKTI, które wspiera uzbrojenie zamiast narzędzi. Dla inżynierii trwa podział prac na mniejsze kamienie milowe. Pierwszy dotyczy kluczowych mechanik takich jak ekran inżynierski do manipulacji dystrybucją energii. Ekran diagnostyczny również otrzymał nowe funkcje. W ramach inicjatywy Quality of Life zespół pracuje nad ulepszeniem systemu zbioru, czyli zbieraniem surowców i przedmiotów w grze, i systemem łupów, czyli przedmiotów pozostawionych po pokonanych wrogach lub znalezionych w otoczeniu. Aby rozwiązać problemy z wydajnością i dać projektantom większą kontrolę, funkcja możliwości szybkiego podróżowania do własnych pojazdów w kosmosie, takich jak statki kapitałowe, czyli Capital Ship, poprzez użycie markera kwantowego na mapie dodany w aktualizacji 4.1.1 spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony graczy. Trwają prace nad item recovery, odzyskiwaniem przedmiotów w kontekście walki kosmicznej. Zespół wspierał design w dostosowaniu odrzutu dla broni pojazdów i polerowaniu doświadczeń bojowych w kokpitach. Quantum Interdiction, przechwytywanie statków w skoku kwantowym, jest przerabiane, aby było bardziej kompatybilne z Dynamic Server Meshing, dynamiczną siatką serwerów. Wykorzystują technologię z Alpha 4.1 do komunikacji między różnymi woluminami na różnych serwerach. Zespół podkreśla, cytuję: rozpoznajemy, że istnieje brak równowagi między rozgrywką praworządną a niezgodną z prawem i chcemy zapewnić graczom po obu stronach narzędzia potrzebne do walki z drugą stroną. Koniec cytatu. Prace nad powierzchniami sterującymi, czyli aerodynamiką, osiągnęły ważny kamień milowy z większością zachowań modelu lotu atmosferycznego w pierwszej implementacji. Statki mają teraz dokładnie odzwierciedlać lot w oparciu o siłę nośną. Opór oraz kąt natarcia, ciągi silników płynnie kompensują różnicę gęstości atmosfery, a zawis jest zdaniem twórców bardziej naturalny. Zespół naprawił również problemy przycinaniem się skrzyń ładunkowych i możliwością pobierania wielu pojazdów z hangarów. Gracze otrzymają teraz ostrzeżenie, gdy ich statek zbierze obrażenia od broni Distortion. W nadchodzącym gameplayu łóżka medyczne będą leczyć obrażenia radiacyjne, a gracze otrzymają odpowiednie wizualne informacje zwrotne o radiacji w środowisku. System transportu z wewnętrzną nazwą Transit Rework jest w trakcie gruntownej przebudowy, dążąc do pierwszej grywalnej wersji przeznaczonej do wewnętrznych testów. Ten system odpowiada za przemieszczanie się postaci i przedmiotów w grze. Zmieniono sposób, w jaki dane są przesyłane i zarządzane. Zamiast aktywnego wysyłania informacji teraz używane są serializowane zmiany w menadżerze transportu. Oznacza to, że dane są automatycznie zapisywane i odczytywane w bardziej uporządkowany sposób, co ma poprawić niezawodność działania całego systemu i zapobiec błędom. Wspierano również zespół Character i AI w pracy z Apex Valakar. Napromieniowane pociski Apex Valakar będą teraz tworzyć obszary zagrożeń radiacyjnych, które zadają obrażenia graczom w czasie. Stwór będzie także tworzył kopce tam, gdzie wchodzi lub wychodzi z ziemi. Postępy odnotowano także w radarze FPS i skanowaniu. Deweloperzy mogą teraz określić, czy kontakt pozostaje widoczny przez dłuższy czas, czy po pierwszym skanowaniu, co jest przydatne w konkretnych sytuacjach i konfiguracjach na przyszłość. Zmieniono również sygnatury martwych kontaktów, np. martwe NPC nie są już wykrywane w tych samych odległościach co żywe. W związku z nadchodzącą aktualizacją gracze zgłosili wiele uwag dotyczących działania i wyglądu nowych powiadomień komunikacyjnych. Zespół pracuje nad poprawkami, aby zleceniodawcy misji, postaci niezależne, zlecające zadania prezentowały się jak najlepiej i zachowania w rozmowach były bardziej naturalne, nie sprawiały wrażenia sztucznych. Zespół Core Gameplay wspierał również nadchodzący Global Event, wprowadzając nowe sposoby śledzenia i wyświetlania postępów w grze w tym wydarzeniu. Oświetlenie, lokacje i narracja. Zespół Lightning wspierał wszystkie ostatnie i nadchodzące wydania patchy, w tym dodając oświetlenia środowiskowe i dynamiczne do interaktywnych lokacji eventowych w Pyro. Zespół Location komunikował wsparcie bieżących miesięcznych wydań ze szczegółowym uwzględnieniem Invictus Launch Week i nadchodzących wydań w lipcu i w sierpniu, a także aktualizacji Wikellow. Zespół narracyjny skupił się na usuwaniu błędów w Alpha 4.1.1 w wersji PTU, finalizowaniu nowej, mocno narracyjnej zawartości z nagraniami audio do odkrycia przez graczy. Stworzono dziesiątki nowych kontaktów, misji dostarczających kluczowe informacje i budujących postacie. Pisarze pracowali także nad skryptami dla nowych zleceniodawców misji. Zespół podkreśla wyzwania związane z balansem między pisaniem scenariuszy a ciągłym dopracowywaniem rozgrywki.
obsługi przez zespół design, co często wiąże się z nagrywaniem alternatywnych dialogowych. Finalizowano również plany fabularne na przyszły rok. Technologia online interface użytkownika. Zespół do sieci kontynuował pracę nad Dynamic Server Meshing. W uproszczeniu jest to technologia, która ma pozwolić na płynne i dynamiczne przenoszenie części świata gry między różnymi serwerami, co ma zwiększyć liczbę graczy i obiektów w jednym miejscu. W tym celu oddzielili przypisanie DGS Data Game Server do menadżera terytorium. To oznacza, że teraz system może bardziej elastycznie rozdzielać obciążenia serwerowe, biorąc pod uwagę takie czynniki jak rozmieszczenie graczy i obiektów w świecie oraz ogólne zapełnienie serwerów. W przyszłości ma to pozwolić na jeszcze bardziej precyzyjne i wydajniejsze wykorzystywanie zasobów obliczeniowych, co przełoży się zdaniem twórców na płynniejszą rozgrywkę dla większej liczby graczy. Zespół LiveTool ulepszył narzędzia służące do moderacji gry oraz stworzył lepsze rozwiązania do planowania i wysyłania wiadomości w grze, ogłoszeń i alertów. Wdrożył także nowe infrastruktury, które mają lepiej zarządzać awariami gry, co powinno pomóc w szybszym ich wykrywaniu i rozwiązywaniu. Online Service kontynuował pracę nad Item Imprint, mechanizmem powiązania przedmiotów z graczami lub ich historią w grze oraz usuwaniem dyfuzji, czyli tak zwanym rozprzestrzenianiem się w kontekście danych. Te działania kładą podwaliny pod refaktoryzację społeczną, co ma sugerować zmiany w sposobie, w jaki gracze wchodzą ze sobą w interakcję i jak zarządzane są ich profile czy relacje w grze. Kontynuowano również naprawianie problemów zgłaszanych przez graczy oraz drobne ulepszenia narzędzi do obsługi systemu misji. Zespół interfejsu użytkownika, czyli UI, zakończył pracę nad nowym wyglądem dla nadchodzącego wydarzenia. Stworzyli też zupełnie nowy interfejs Mirai, który pojawił się wraz ze statkiem Guardian MX, opisując go jako pełny, żywe kolorów, dynamiczne kształty, co stanowi całkowite odejście od bardziej standardowych, futurystycznych stylów, takie jakie mamy na przykład w Drake'u czy Aegisie. Aby wprowadzić ten nowy wygląd, musieli przepisać podstawowy kod odpowiedzialny za działania UI, co w przyszłości ułatwi im tworzenie kolejnych, równie interesujących stylów. Dodatkowo cały czas pracują nad poprawą wydajności interfejsu i testują nowe, trójwymiarowe, interaktywne rozwiązania, które w przyszłości zastąpią starsze elementy UI w grze. Więc jak widzicie, raport w tym miesiącu jest obszerny. Możemy spodziewać się, że niedługo w grze pojawi się taki statek jak Apollo. Wkrótce nagram film, w którym skomentuję kierunek rozwoju Star Citizen w kontekście modelu Pay to Win oraz podzielę się moją opinią w tym temacie oraz w temacie zmian, które widzę w firmie, które mogą mieć związek z ich problemami finansowymi. To dla tych, którzy czekają na bardziej opiniotwórcze treści. A to już na dziś wszystko. Życzę Wam miłego tygodnia. Dziękuję Wam serdecznie za Wasze wsparcie. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę i subskrybujcie. Do następnego. Miłej zabawy. Cześć!